Dzisiaj zbuduję cywilizację w LEGO. Minifigurki zostaną rozesłane po 4 różnych wyspach i będą one mogły założyć osadę, wybrać lidera, albo jeśli będzie to konieczne, pójść na wojnę. Aby zobaczyć, co z tego wyszło, koniecznie subskrybujcie i oglądajcie do końca. Pierwszego dnia wszystkie figurki pojawiły się na wyspach, a każda z nich była innego biomu. Mamy równiny, dżunglę, pustynię oraz biom śnieżny i to na nim było najciężej. Niska temperatura oraz ograniczone surowce dało sobie znać wtedy, jak niektóre z figurek zamarzły. Na pustyni też nie było kolorowo. Kilometry pustkowi i kaktusy, które przynajmniej na ten moment pozwalały na jakieś pożywienie. Dżungla miała masę surowców, głównie drewna, ale problemem okazała się być komunikacja. Figurki przechodziły dosłownie obok siebie, nawet o tym nie wiedząc. I mogliście zauważyć, że w dżungli mieszkają małpki. Jaki jest tego powód? Tak o... A na równинach? Na równinach w porównaniu do reszty był raj. Mieli wszystko. Drzewa, zwierzęta, więcej zwierząt. Jeszcze więcej zwierząt? Nawet otworzyli oni kopalnię. Zrobiłem tutaj prostą ścieżkę i takie drewniane słupy. Nikt nie musiał walczyć o przetrwanie, dlatego szybko otworzyła się tu pierwsza cywilizacja. Ludzie zaczęli hodować zwierzęta czy uprawiać pszenicę, którą zrobiłem ze zwykłego bara i elementu technik. Oraz budować pierwsze osady, jakie zaczęli nazywać domem. Jeden z tych domów zbudowałem w dość ciekawy sposób. Mamy takie panele, które jak damy bokiem, pozwalają uzyskać efekt tych drewnianych fragmentów. Są tu jeszcze takie śliczne okna, a tak po prostu dałem na hinge'u. I szczerze mi się podoba. W międzyczasie na pustyni grupka figurek z tym ziutkiem na czele odnalazła oazę, na której było wszystko, czego do tej pory im brakowało. Na przykład tą palmę zrobiłem z takiego elastycznego elementu, dzięki czemu można ją wyginać. Wieści o tym miejscu rozeszły się tak szybko, że pod koniec dnia pierwszego już wszyscy zaczęli osiedlać się wokół oazy. Nawet na lodowym biomie udało się odnaleźć drzewa i figurki, które przetrwały, postanowiły trzymać się razem. Niektórym dałem też takie czapki zrobione z moich opon, dzięki czemu będzie im nieco cieplej. Na południu równin zaczęła formować się demokracja. Ludzie poprzez referenda podejmowali tak ważne decyzje, jak rodzaj kwiatków przed domem. Ale wszyscy doszli do wniosku, że takie działanie jest za wolne, dlatego zostały zorganizowane wybory. Było 2 kandydatów. Alex, który chciał wprowadzić wolność i równość dla wszystkich obywateli oraz stworzyć wielkie, potężne państwo. Drugim był Maciek i chciał wprowadzić dyktaturę, w której tak właściwie byłby Bogiem. Alex wygrał. Na pustyni ludziom zaczęło nudzić się jedzenie kaktusów, dlatego ten ziutek, Luciano Turbani, zobaczył w tym okazję i poświęcił wszystko, żeby wyruszyć w podróż. I dopłynął na dżunglową wyspę, gdzie małpiszone były bardzo chętne na handel. Chcę od was kupić te 2 kury. Zawsze możemy ponegocjować. 100. Może 300? Może 2? Może 3. 250. 350. Zgoda! Jak widzicie, Turbani był mistrzem negocjacji. Tymczasem na lodowym biomie zaczynało robić się gorąco. Otworzyły się 2 większe osady, które były od siebie oddalone. Jedna rządzona przez Zimosława, a druga przez Iwana. Zimosławowi bardzo nie spodobało się to, że Iwan kontaktował się już z pozostałymi osadami na lodowym biomie, ale nie z nim. Zimosław miał plan, aby zjednoczyć całą lodową wyspę pod jednym państwem, jednak wyglądało na to, że plany te chciał ktoś pokrzyżować. Ludzie zaczęli martwić się, że niedługo może dojść do konfliktu. Wróćmy na chwilę na pustynię. Turbani rozkręcił swój biznes. Wszyscy kupowali jego kurczaka i bardzo go chwalili, jednak mimo takiego sukcesu to nie on był głównym tematem na pustyni. Pamiętacie może tego ziutka? Jego popularność bardzo rosła i dnia drugiego ogłosił się władcą tych ziem, nazywając się Wielkim Sułtanem. Obiecuję wam dobrobyt pod warunkiem, że będziecie przestrzegać 2 praw. Nie jeść wieprzowiny oraz modlić się do mnie 5 razy dziennie. Większość osób się temu nie sprzeciwiła, a gdy sułtana poparł Turbani, już wszyscy zaczęli wielbić nowego lidera. Pod koniec dnia drugiego Zimosław wraz ze swoją prawą ręką wyruszył do osady Iwana, by porozmawiać na zjednoczeniu całej wyspy. Panowie musieli jednak mieć gdzie rozmawiać, więc szybko użyłem podstawy z lekko podciętymi bokami. Z tyłu zacząłem układać ścianę z teksturą, a na środku wstawiłem taki duży panel z małym oknem. Zrobiłem też takie 4 słupy. Po lewej dałem złoty świecznik, a po prawej stolik z trunkiem i miską. Dołożyłem jeszcze stół oraz 2 krzesła. I teraz można rozmawiać. Iwan nie wiedział jednak, że ta rozmowa to ultimatum. Jeśli się nie zgodzi, wybuchnie wojna. Więc pytam po raz ostatni, czy chcecie zjednoczenia naszej wyspy? Rozmowy były długie, jednak obie osady miały zupełnie inne wizje. Gdy powoli wstawało słońce, a większość jeszcze spała, do domu Iwana wkradło się 2 asasynów, którzy go zabili. Asasyni ci przyszli tutaj razem z Zimosławem, który na wypadek niezgodzenia się na ultimatum kazał asasynom zabić Iwana. Gdy mieszkańcy się o tym dowiedzieli, poddali się, bo bez swojego lidera czuli się bezsilnie. Reszta wiosek bojąca się tego samego losu również przyłączyła się do Zimosława, któremu trzeciego dnia udało zjednoczyć się całą lodową wyspę. Zaznajomiliśmy się z sytuacją na równinach, pustyni oraz na lodowej wyspie, ale co dzieje się na wyspie dżunglowej?
Sytuacja jest bardziej skomplikowana. Na całej wyspie mamy małe plemiona żyjące w odosobnieniu, jednak uformowała się tutaj wiara, więc postanowiłem zbudować miejsce modlitw. Nałożyłem na siebie takie 2 plejty, potem jumper plejty, 2 slopy oraz nóżkę minifigurki. Tak, to jest... Małpki więc spędzały dni oddając ofiarę wielkiemu Moai oraz jedząc banany, ale to miało się niedługo zmienić. Oprócz małych plemion była także jedna większa cywilizacja. Jej liderem był Feng, który zaczął atakować i okradać pobliskie plemiona, wprowadzając z dżungli absolutny chaos. Wiele plemion zaczęło ulegać Fengowi, wiedząc, że tylko w ten sposób mogą uniknąć ataków. Bardzo nie podobało się to Makakowi, demokratycznie wybranemu liderowi, którego cywilizacja była naprawdę zamożna i aby to ukazać, zbudowano taką piramidę, która jest dość prosta, ale na pewno bardziej imponująca od tych szałasów, które ma reszta wiosek. Makak bał się, że niedługo i jego cywilizacja będzie zagrożona, dlatego skontaktował się z liderem równin, aby jego ludzie w razie wojny mogli tam uciec. Alex był bardzo chętny, oferując nawet pomoc w walce. Makak zebrał też swoich najlepszych wojowników, aby byli gotowi na odparcie ataku. Jedynie pozostało im czekać, wiedząc, że wrogowie mogą pojawić się w każdej chwili. Tymczasem na pustyni od objęcia władzy przez sułtana żyło się lepiej. Zaczęło powstawać miasto, które potrzebowało bramy, więc postanowiłem ją zbudować. Zrobiłem jakąś prostą podstawę i takie schody z przodu. Tutaj dałem takie elementy, żeby nadać trochę kształtu tej bramie, a mur gdzieniegdzie urozmaicymi sztabkami, które wyglądają jak pojedyncze cegły. Oraz no właśnie cegłami. Na szczycie dałem takie coś i jeszcze nie mogło zabraknąć 2 małych pochodni. Postawiłem tutaj też straż. Sułtan jednak pragnął więcej władzy. Zaczął nawet kontrolować swoich ludzi, a za najmniejszy błąd jak zasięcie na służbie, czy niesubskrybowanie tego kanału, można było trafić za kratki. Kurde. Mam nadzieję, że mu tam wygodnie. Ale szybko znajdowali się nowi strażnicy. Ciężkie rządy nie panowały jednak tylko na pustyni, bo na lodowej wyspie było równie źle. Ludzie, którzy do tej pory mieli swoje biznesy, na przykład Sara, która prowadziła farmę owiec, pod nowym rządem musiała oddawać część swoich zysków innym. I było to bardzo kontrolowane. Do jutra ma pani oddać kilogram wełny. Ale ja nie mam. Nie ma żadnego ale. Jeśli jutro nie będzie, oboje wiemy, co się stanie. Zimosław wierzy, że jedyny sposób na utrzymanie imperium to ścisła kontrola i silny lider, czyli on. Ludzie jednak mieli tego dość. Dlatego tej nocy Sara oraz kilku innych planowali ucieczkę przed tyranią. Wiedzieli, że jak nie uda im się zwiać, mogą pożegnać się z życiem, ale gdyby nie spróbowali, spotkałoby ich to samo. Więc warto było wszystko poświęcić. Teraz! No i udało im się uciec. Na pustyni wstał nowy dzień i zaczął się od protestu. Grupka osób zebrała się pod posiadłością sułtana, jednak musiałem ją najpierw zbudować. Miałem już trochę mało beżowych klocków, ale poszperałem i finalnie coś z tego będzie. Najpierw zrobiłem podłogę, tutaj dajemy jumper plate'y oraz plate 1 na 1, a na to dałem zwykłe tile, 4 zielone jumper plate'y i po środku 1 złoty. Ogólnie z tą budową chciałem dać jak najwięcej takich ekstrawaganckich rzeczy, żeby ukazać to bogactwo sułtana. Na przykład jak właśnie ta podłoga. Ułożyłem trochę ścian, a resztę podłogi zrobiłem z takich paneli, które jak tutaj wsuniemy, pasują idealnie. Dałem tutaj też jakieś study, żeby potem można było wczepić meble. Dokończyłem budowę ścian. Zabrakło mi jednak klocków, więc ta ściana jest trochę bardziej podniszczona i jest jeszcze okno, ale mimo wszystko jest spoko. Tutaj dałem kopułę, męczyłem się, żeby to zamontować, sami widzicie jak to wygląda, ale no finalnie się udało. Jest taka jedna figurka z D&D, która ma taką pelerynkę i postanowiłem użyć ją jako taką zasłonę na drzwiach. I szczerze spisuje się nieźle. Potrzeba nam jeszcze jakichś mebli, na ten stół dałem jakiś talerz, kryształ i taką kulę, tutaj szafka z złotymi rzeczami oraz taki posąg. Ale zaraz. Czemu on je świnie? Okazuje się, że sułtan mimo tego, że zakazał jeść wieprzowinę, sam to robi. No ale wiadomo, polityków prawo nie obowiązuje. A, jest jeszcze taka roślinka w doniczce. Dobra, wracajmy do historii. Protestującym nie podobało się rygorystyczne podejście i chcieli poluzowania prawa. Turbanin, który zbudował ze sułtanem koleżeńską relację, próbował przekonać go, aby faktycznie coś zmienił, jednak ten się na to nie zgodził. I nakazał aresztowania wszystkich protestujących, którzy dzisiejszej nocy mieli zostać skazani. Tymczasem po całonocnej żegludze Sara oraz inne ziutki dotarły do wybrzeży równin, gdzie ich obecność szybko zainteresowała rycerza. Zaprowadził on uciekinierów do Alexa, który nadał Sarze oraz reszcie obywatelstwo, dzięki czemu Sara dalej mogła prowadzić swój owczy biznes, jednak w lepszym środowisku. Alexa bardzo zaniepokoiło to, czego dowiedział się o lodowej wyspie. Wiedząc, że niedługo pewnie zjawią się małpki z wyspy dżunglowej, postanowił uczynić ze swojej cywilizacji bezpieczną strefę, gdzie wszyscy uciekający mogli czuć się jak w domu. A jeśli już o dżungli mówimy, to konflikt był tam już bardziej niż pewny. Małpy zmierzały ku osadzie makaka, tak jak planowano, figurki uciekły na równiny, ale ten ziutek został, aby pomóc. Nie wiem czemu.
Feng został pokonany i makakowi udało zatrzymać się chaos w dżungli. W tym czasie na pustyni było coraz bliżej do wyroku. W ciasnej celi siedziały minifigurki, które miały być niedługo skazane. Wszyscy byli pilnowani przez jednego strażnika. Zbierajcie się, spadamy stąd. Okazuje się, że nawet własny strażnik sułtana zaczynał mieć go już dość. Dlatego ryzykując życiem, postanowił ocalić innych. I gdy sam miał już uciekać, zdał sobie sprawę, że nie może. Musiał zostać, aby ludzie zobaczyli, do czego sułtan jest zdolny. Minifigurki, które uciekły, wiedziały, że nie mogą stać na pustyni ani chwili dłużej. Gdyby zostali, wojska sułtana na pewno by ich znalazły. Dlatego oni również postanowią uciec na równiny, gdzie czeka ich schronienie. Wydawało się, że pod koniec dnia czwartego wszystkie cywilizacje były w dobrym miejscu. Makakowi udało zjednoczyć dżunglę, sułtan mimo wszystko utrzymał swoją silną władzę, na lodowej wyspie Imperium Zimosława było również potężne, a równiny rozwijały się coraz bardziej. Samego rana sułtan dostał bardzo istotną informację. Panie, wiem gdzie oni są. Sułtan dowiedział się, że uciekinierzy przebywają obecnie na równinach. Okazuje się, że wśród nich był jeden szpieg. Sułtan podejrzewał, że minifigurki spróbują uciec, a szpieg ułatwił ich znalezienie. Szpieg widział tam też mieszkańców lodowej wyspy, dlatego sułtan skontaktował się z Zimosławem, informując go o wszystkim. Zimosław wpadł w furię, został zdradzony przez swoich poddanych i czuł się oszukany przez Aleksa, który wszystko przed nim ukrył. Sułtan od razu zaproponował mu sojusz przeciwko równinom, gdyż połączył ich wspólny problem – znikający ludzie. Zimosław zgodził się i tak powstał sojusz lodu i ognia. Ciekawe skąd nazwa. Turbani miał już dosyć. Wiedząc, że tego nie da się już zatrzymać, sam ucieka z pustyni i mówi Aleksowi o wszystkim. Ten więc zebrał armię, a wszyscy mieszkańcy ubrali zbroję i chwycili za miecze. Tak, nawet Maciek. Aleks nie został jednak sam, bo Makak postanowił, że w razie wojny mu pomoże. Tak więc sojusz równin i dżungli był już oficjalny. Przyłączyło się do niego także kilka mniejszych plemion, które były wdzięczne Makakowi, a razem formowali Sojusz Wysp Demokratycznych. Teraz pozostało tylko czekać. Niespodziewanie 6 dnia to Sojusz Wysp Demokratycznych wypowiada wojnę Zimosławowi oraz sułtanowi, a nie na odwrót. I było to bardzo dobre zagranie, bo sułtan nie wiedział, co się dzieje. Wojska Aleksa, Makaka i inne małpki wyruszyły na lodową i pustynną wyspę. Na lodowej wyspie czekała już na nich armia. Gdy trwała bitwa, 3 ziutki zakradły się od tyłu i zaatakowały Zimosława, które go obezwładniły, zmuszając go do poddania się, a żołnierzy do złożenia broni. Zadziwiająco nie wydawali się być z tego powodu smutni. Wybrali nawet Sarę na nowego lidera, co spowodowało, że lodowa wyspa dołączyła do Sojuszu Wysp Demokratycznych i pustynia została sama. A tam walki dopiero się zaczęły. Żołnierz sułtana uciekł, bo siła równin była zbyt duża. Udał się do miasta i poinformował, że wróg już tu zmierza. Reszta armii Aleksa również przybyła na miejsce. Ale pustynni mieli tego ziutka. Jednak zjawiły się też małpki. Wojska sułtana były całkowicie zdetronizowane. I pojawili się jeszcze inni mieszkańcy równin. Sułtan siedział w swojej willi, jednak jego też dopadli i został aresztowany, kończąc zarazem konflikt. Równiny darowały życia pozostałym żołnierzom. Krótko po tym na pustyni zorganizowano wybory, ale co najważniejsze, po ciężkiej wojnie nastał oczekiwany pokój. I wszystkie 4 wyspy w końcu żyły w zgodzie. Każdy wrócił do normalnego życia, a Turbani mógł sprzedać swojego kurczaka na całym świecie. I to dobry czas, aby zakończyć tę historię.